jedzie jak zaczarowana. Och. Drodzy internauci, kolejny polski producent angażuje się w pomoc dla naszego gospodarstwa. Kupując ten toporek, procent ze sprzedaży trafia na pomoc dla naszego gospodarstwa. Jest absolutnie odkuty dobrze, no i ma nabity mój autentyczny podpis. Zaklinacz byków. To robi Dębowa Kuźnia i każdy toporek ma swój kolejny numer. To jest zerówka. Wiadomo, kto kupi pierwszy, ten będzie szczęśliwy, bo będzie miał jedynkę. Zapraszam do kupna Romek Zaklinacz. Wszystkie noże w sklepie Zapas, teraz 10% taniej z kodem ROMEK10. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Jadę do lasu po drewno, drodzy internauci. Po drodze muszę zwalić kamień na planowej drodze, dlatego że tam jest, zrobiła się na planowej drodze kolejna, a muszą tamtędy przejechać ciężkie ciągniki z ciężkimi maszynami. Wiadomo, jest sezon prac w polu. Zasypię to kolejny, mam czym zasypać. Jak to się mówi, kamienia u mnie nie brakuje. Jest opór. Mogę zasypać niejedną dziurę. Drewno sezonuje się w lesie krótko, tylko 1,5 roku. I teraz jest czas je stamtąd zabrać. Jest okazja, no także jedziemy. A żeby nie było pustych przebiegów, to w tamtą stronę po drodze mam zawieźć kamień. Jedziemy. No, mam siekierę zaklinacza byków, tak. O, akurat dobrze ją zabezpieczymy, wsadzimy ją w rękawicę roboczą. Trzeba szanować ostrze, żeby się nie stępiło. Paliki robię postawić. Jeszcze trochę. Uwaga, ręczny. Nie, nie będzie jechał. Zgasimy go. Nie powinien jechać. O, tak będzie najbezpieczniej. Dobra. Jeżdżę sąsiadowi po polu. No i przykra sprawa. Trzeba to zasypać. Ma człowiek rację, no. Bo to jest jego pole, nie powinni mu jeździć tutaj. Harcerze zbierali, ale ja tu dorzuciłem gruzu. To nie są tylko kamienie harcerzy, bo ja tu dorzuciłem gruzu. Ludzie, harcerze! Z Chówca Elbląg. Pozdrawia was Romek, zaklinacz byków. Zwalam kamień, który żeście zebrali na polu. Hej! Dziurę się zawali, z czasem jeszcze tu przywiozę i dziury nie będzie, pomoże. Trzeba zasypać, po prostu nie ma dyskusji. Stara bajka mówi tak, z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie. I to jest święta prawda. Akurat ostatnio musiały dojechać ciągniki ciężkie do mojego pola. I z ciężką pracą, która bije siano w duże kostkę, bo tamte duże kostki to właśnie było ostatnio robione. No i no przecież widzę, że tu się dzieje krzywda dla sąsiada, bo zrobili, bo to właśnie ten ciągnik zrobił ostatnio. Dlatego ja się poczuwam to po prostu naprawić. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, bodajże 5 wolnych ma być. To jest moja zapinka zrobiona przeze mnie. Ta zapinka ma już trochę lat, ale jest dobra. Zdaje egzamin. Łańcuch mocny, klamerka mocna.
Pyk. Nie, żebym dał radę zapiąć te 4. Żebym dał radę zapiąć borty. Dobra. Gra muzyka. No, można ryby łapać. Popadało niezłe błotko. Tak. Jedziemy. Że dziura jest, ale już jest dziura mniejsza. To już widać, że kamień jest. Jeszcze przyjechać raz z taką normą, może z taką podwójną. Ten co leży, to on się ujeździ, przejdzie raz ciężki ciągnik, go wyrówna. Jedziemy. Ruszy. Tak, to jest droga powiatowa, nie przypnę tych krzaków. To jest droga powiatowa. Czemu nie przypnę tych gałęzi, no nie? To jest droga powiatowa. Gdzie my wjeżdżamy, panie Romku? Do lasu, do lasu. Tak. Jesteśmy pod lasem, gdzie jest drewno złożone nasze. Ale tak zarosło, że ja... Może tu? Trzeba zgadywać. Może? No niby jedna kolejna jest, a tu niby jest druga, no nie? Żeby się nie wpierniczyć gdzie na jaki pień. Tak zarosło, że po prostu nie widać drogi. Ale to będzie to. Teraz widać. Tak. I tam. W tą przecinkę w świerkach. Czyli trzeba trzymać się. Tego trzeba się trzymać tutaj. Chwast wyżej łba, no nie? Prawdę mówię, że wyżej łba? Tak. Ja mały jestem, wyżej łba. Pokrzywki ładne, cholera. To nic, tu trzeba wjechać. Ciekawie, ciekawie, wjedziemy. Ja sobie rzucę tutaj, wjedziemy. Trafię, o. To jest dla mnie wskaźnik. Wykrot cholerny. Trzeba się rozejrzeć, bo... Czego szukamy? Czego szukamy? Szukam drogi dojazdu tam, żebym nie musiał później gdzieś plątać się. Aha, to jeszcze nie tu. Widzę po tym pniu, czyli gdzie tu jest droga. Czyli muszę kierować się tutaj. Aha, ja muszę pojechać tu, tam jeszcze raz się zatrzymam, bo tam też, bo jedno drzewo mam tam, a drugie mam tu. Raczej wolę, do tamtego nie mam jeszcze przycięte, muszę raczej jechać na prawą stronę. Dobra. O nie. Wjechałem to górko tak na ryzyko i teraz tak,
Kurczę. Gdzie tu zawrócić tym malutkim traktorkiem? Tu jest moje drewno, tu. Wysezonowane. Słuchaj, aż dzwoni. Wysezonowane. Proszę Państwa. O. Sytuację oceniam tak, że tak zarosło, że po prostu nie widzę pni. A nie chcę się wchrzanić na pień, bo ten ciągnik jest niski, później narobimy sobie roboty. Muszę pójść przodem, dlatego ubieram ten mundur, bo ślepaki zaczynają się upominać. Wytnę parę takich gałązeczek. Będę miał, jak to się mówi, podręczną miotełkę do opędzenia się tym intruzom. I miotełka się robi, nie za duża, nie za mała. Gra muzyka. Można muchy pędzać. To leszczynę trzeba zrąbać. Ja bym tędy, może tu bym zawrócił. Jakbym to zabrał. Tego suchara bym ściął, no nie? I to leszczynę. I tu przyciął te, co są te konary tutaj. Wtedy bym pojechał za tego świerczka cienkiego. Dobra. Teraz siekierka do roboty i piła. Kurde. Niech to. Jakiś pechowy dzień. Niech postoi chwilę. A to cholera jasna. Aby się nie zalała. No może jeszcze się nie zalała, bo jeszcze odzywa się, bo jak się zaleje, to się w ogóle nie odezwie. Takie to tam wszystko dziś jakieś to wszystko dziś trudne. Tu przejdziemy, aby piła zapaliła. Wszędzie leży, wszędzie powalone. Leży to jeszcze jakiś. Gałęzie to bajka, po gałęziach pójdę. Tylko najgorzej jak leży jakiś taki. A jeszcze pień. A jechać już. Jak się zawieszę, to będę się martwił. Tylko tu jest pień. O cholera. Tu jest pień. Czy ja się wyrobię tu? Nie bardzo. No niech to. Przyczepa najdzie. Uwaga. O! No walnąć go trzeba i wtedy więcej miejsca będzie. Ja wjadę tutaj, a wtedy on poleci tam. Bo on wszystkie gałęzie ma tam. On poleci tak jak traktor stoi, no nie? Bo nawet tam jest pochylony. Myślę, że się uda.
zwalimy to drzewo, ja odepnę ciągnik, to chwila roboty, bo on jest na górnym zaczepie, to nie ma problemu. Mamy łańcuch i ściągniemy przyczepę łańcuchem tu. I tu ją zapniemy koło drzewa, będziemy ładować. Będę miał wykałaczkę do pieca. Do pieca w sam raz. Dobra, nie gadać, bierzemy się do roboty. Żeby później go na gładko przyciąć. Dobra. Można przyczepę brać. Nie można być ciężko, trzeba być lekko. Dobra. Siekierka zaklinacza dobrze chodzi, tak? Też siekierka dzwoni na sękach. Chodzi dobrze. Siekierka zaklinacza chodzi dobrze. Zaklinacz wiedział, co podpisuje. Jakby była zła, to ja bym jej nie podpisał. Buzi dać. Ach, cacy. Tu jest trochę brzozy, no nie, tu jest trochę brzozy, wierzby, o tutaj o. Tu jest trochę brzozy. Tu jest wierzba, to jest wierzba. To jest wierzba, to jest wierzba, tu wierzba, 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 wierzba. A resztę świerk. Gruby świerk. Ale jak pojadę do lasu, to lubię się rozejrzeć, co jest, no nie? Jak w markecie. Jak w markecie, tak jest. Market mnie praktycznie nie interesuje wcale. Ale las to i owszem. Teraz trzeba odpiąć ciągnik, bo ja tu się nie wyrobię. Odpiąć ciągnik od. Chyba że popróbuję, ale wątpliwa sprawa. Może popróbuję, jak tego pnia przetoczę, bo tu się zrobiło teraz trochę miejsca przez to, że drzewo wyciąłem te. Bo jednak tu się dużo zmieniło, jak tego drzewa nie ma, no nie? Tylko te pnie przerzucę, bo będę jechał przy samym tym, żeby było więcej miejsca.
on ma bardzo słaby skręt. Gdyby on miał lepszy skręt, on się do lasu w ogóle nie nadaje. On ma bardzo słaby skręt. No i ile tu brakowało? Brakuje już. Orbitrol chodzi, ale kołami więcej nie kręcisz. Nie będę dziś tych gałęzi sprzątał, bo nie ma na to czasu. Lubię w lesie zostawić po prostu bałagan. Tak! Słynny bałaganiarz, tak! Będą mówić, że pan denatura. A tak! A tak! Znaczy, no ja jestem trudny człowiek, no. Dynksik. Tak z gumi jagód. Ale jakiś słaby, kurde, nie. W głowie nie kiwa. Do niczego teraz robię te denaturaty. Kiedyś to był denaturat, no jak się wypiło, to w głowie się zakręciło. Tak, ja znałem takich gości. Piec stawiał, no nie tam u jednych ludzi. No i tam gospodyni miała w kredensie denaturat, bo tam kiedyś, jak to kiedyś, kurczaka się opalało denaturatem, bo przecież nie było gazu, no nie? No ale gospodyni patrzy, była butelka, coś w tej butelce tego denaturatu już tylko pół jest. Zagląda następny raz, niby dobrze zakręciła, a już w butelce nie ma nic. Paruje. Paruje. Okazało się, że ten z dum to lubił sobie pociągnąć w dynksiku. Tak, ale nie mamy jednej rzeczy. Zastawek. Cholera. No. Bo trzeba przy bortach postawić takie żeby więcej załadować, no nie? Kurde, a w domu one są, no. Ale głowa słaba. Człowiek myśli o tym, o tamtym, a nie wzięło się zastawek. Nie, co robić i gotowy wałek do ciasta. I czasem jakby jakiś mąż żonie podpadł, to miałaby czymś do porządku też przyprowadzić. Zostawki zaraz znajdę jakieś leszczyny, nie leszczyny, tu jest kołków. Postawię parę cieńszych, będą zostawki. Tylko wrzucę jeszcze trochę. O, to dobra zastawka by była. Da się wyjąć. To będzie świetna zastawka. A wyjmiesz, tak. O, dobra zastawka. Elegancka. Siedzi jak zaczarowana. Mam. Ale ją trzeba przeciąć. Bo ona za długa. Dobra. Nie będziemy się certolić, bo dnia nam zabraknie. Tak. Dobra. Te dwie będą. Coś syczy.
Cicho, cicho. Nie, to pneumat. To zawór. Pod takim ciężarem, jak ciągnąłby jak on tak słyszał, to byś siedział. To służy zawór od pneumatyki. Ładnie i składnie. Nie pij wody po rybeńce. Po kapuście wina, a jak dalej jest? Nie pij wody po rybie, po kapuście wina, ale to jest dla kawalerów dobro. Nie kochaj mężatki, kiedy jest dziewczyna. O, to jest wskazówka. Mężatki trzeba umijać. Dla kawalerów. Dobra, bierzemy się do roboty, dość tych bajek. Dobra, trzyma. Trzyma. Dobrze się układa, elegancko, elegancko. Tu właśnie damy takiego długiego przy tym, a tam leży na poprzek. Trzeba go wyjąć, bo on co, robi bałagan robi. Robi bałagan, o. Nie może leżeć na poprzek, broń Boże, bo wszystko psuje. Jeszcze trochę będziemy mieli przyczepę drewna. To się powinno zmieścić tu. A żerdzie zostaną, to już tam. Pasami zepniemy i będziemy jechać. Tych przygód to wie pan było tyle, że trzeba pomyśleć głową, jak to się mówi, żeby nie skłamać. Było tych przygód. Żeśmy z ojcem ścinali suchą brzozę. To była zima, leżał mokry śnieg. I ta brzoza jak leciała, już ona była ścięta. Odcięliśmy ją ręczną piłą oczywiście z pnia, twoja moja. Brzoza pada, trafia konarem o inne drzewo. Ona praktycznie konara nie miała, bo gałęzie z niej zleciały, tylko takie kikuty suche były, no nie? Trafia o inne drzewo, przełamuje się w pół i odziom leci tam, a połówka drzewa odwróciła się i leci na mnie. No ja wtedy też miałem 14 czy 15 lat. Skoczyłem, rzuciłem się do ucieczki, jak ona padała, to ona mi złapała tym kikutem obłapanym, wie pan, za kurtkę i kurtkę mi na plecach rozerwała. Niewiele brakowało, mi by załupiła. To była przygoda. Zgłupiałem i szprynt. Gdybym miał słabe nerwy, to może bykami bym się nie zajmował, bo wie pan, to jest takie. Nerwowa robota. Jak byk już człowieka poturbuje raz, drugi, to raczej ludzie mają dość po jednym, wie pan, w wypadku z bykiem to mają dość. I nie chcą się bykami zajmować, bo mówią, to jest niebezpieczne. Raz mnie żebra połamał, czy tam rękę, czy nogi. Dość. Bysiu odjeżdża do rzeźni, a gospodarz już więcej byków nie chowa. Takie znam historie. Tu cacy. Cacy. O, cacy. Pozdrawiam naszego proboszcza naszej parafii, księdza Jana. Romek Zaklinacz. Dobra? Spinamy pasy i odjazd. Oho, pójdzie po ukosie, dobra. Nic go się zaciągnie i tak, bo tam wiadomo. Jest na górze, jest, tego się przerzuci. Dobra. Trochę podciągnąć. Siekiera, piła, napić się i odjazd. Przeżegnać się i jechać. Dziękować Panu Bogu, że załadowaliśmy szczęśliwie.
I pojedziemy. Patronem naszego kanału jest polska firma Remet CNC. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Szymona Zająca, Mariusza Potockiego, Łap Goblina, Michała Sapałę, Michała Albinowskiego oraz Pawła Batko i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. Był wielki tydzień i ścinaliśmy z ojcem suche olchy na bagnie, a to był wielki tydzień przed świętami Wielkiej Nocy, czyli Wielkie Dni. Bodajże to już był Wielki Czwartek. I miałem iść do kościoła do Ignalina. To było tam ode mnie 7 km. No i cóż, piło twoja moja, na bagnie ścieliśmy olchę, niosę po lodzie. Lód się kołyszeli pod nogami. Kołysze się. Plum! Zarwał się. Wpadłem po pas. Chcę wejść na to krę, nie da rady. Kra dęba staje. Jak ja nogę tu jeszcze odrzuciłem ten cień, jak ja nogę na tą krę, to kra dęba. No to ja dalej. No cóż. A ciepło. A woda lodowata. No jakoś wybrnąłem z tego bagna. Zalamywałem ten lód kawałek po kawałku i tak wylazłem do brzegu. Ale przyszłem do domu po pas mokry. No co, umyłem się, przebrałem się i do kościoła poszłem.